Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Console Edition. Dzisiaj słuchajcie, gra, która, przyznam szczerze, że dosyć jej przygoda, jak tu się znalazła, też była dosyć dziwna. Jest to Metal Gear Solid Twin Snakes. Gra dosyć mało znana polskiemu graczowi, ponieważ większość z Was zapewne znacie tego Metal Gear Solida w wersji na PlayStation 3 bądź na PC-ta i spokojnie postanowiłem, że ten Metal Gear Solid w to było grany Console Edition też się pojawi, ponieważ większość z Was właśnie zna tą wersję, a nie tą na GameCube'a. Ja przyznam szczerze, w tamtych czasach, w momencie kiedy ta gra wyszła na GameCube'a, nie miałem szansy się z nią zapoznać, nie miałem GameCube'a i to była taka wielka moja bolączka, że chciałem tego Metal Gear Solida, słuchajcie, poznać, no ale nie miałem jak. I w którymś momencie, może inaczej, od początku historii Wam powiem, ponieważ Twin Snakes nie działał spod emulatora Dolphin. Ja już się poddałem, że już nigdy mi się nie uda zagrać w tego Twin Snakesa i dzięki Pawłowi Nazarukowi, który dostarczył mi konsolę GameCube, mogłem nareszcie zagrać, słuchajcie, zagrać sobie w Twin Snakes, jednakże nie mają wtedy kabla, żeby zrzucić gameplay. I akurat, wiecie co, parę dni później zobaczyłem na Dolphinie, czy nadal nie działa, bądź na jakim etapie jest emulacja i okazało się, że ta gra już działa i musiałem ją, słuchajcie, skończyć drugi raz, nagrywając oczywiście gameplay, tym razem w 1080p. Trzeba przyznać, że Nintendo miało bardzo dobre remake'i, bo dla tych, którzy nie wiedzą, Metal Gear Solid Twin Snakes to remake pierwszego Metal Geara na PlayStation 2. Jednakże jest to remake właściwie doskonały, ponieważ poprawiono w nim absolutnie wszystko. Nie wiem, czy będzie słychać, jak Pepper się kapslem bawi. Poprawiono w nim absolutnie wszystko. Hideo Kojima i Shigeru Miyamoto dogadali się, aby stworzyć naprawdę świetną, taką ikoniczną część Metal Gear Solida właśnie na konsolę GameCube. Oprócz tego Nintendo ma jeszcze świetny remake, z którym będziecie mogli się też zapoznać. Chodzi tutaj o pierwszą część Resident Evil, która niedługo pojawi się też na konsolach nowej generacji. Będziecie mogli się zapoznać, też świetny remake. Ale wracając, słuchajcie, do Metal Gear Solida. Dla mnie jest to remake doskonały. Pierwsza część, właściwie trzecia część. Ja mówię zazwyczaj, że to jest pierwsza część Metal Gear Solida, ale tak naprawdę to jest trzecia część. Była jedną z takich najbardziej ikonicznych gier na PlayStation. Obok Crash'a, Final Fantasy VII, Metal Gear Solid na pewno znajdował się na tej górnej liście tytułów, w które warto na pierwszym PlayStation zagrać i muszę przyznać, że była to naprawdę fajna gra, ale na temat tego Metal Geara z PlayStation bądź na PC-ta zajmiemy się oczywiście kiedy indziej. Dzisiaj naszym bohaterem jest Twin Snakes. Słuchajcie, remake, który powstał, nie był zrobiony tak jak teraz robi się remake'i na szybko, czyli wrzucamy wyższą rozdzielczość, lepsze tekstury, pakujemy w pudełko, sprzedajemy. Nie. Hideo Kojima podszedł z właściwym dla siebie pietyzmem i stworzył właściwie od nowa całą grę w oparciu o engine Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Dzięki temu naprawdę to świetnie wygląda i pierwsza taka najbardziej znana scena, gdy oglądamy helipad, naprawdę w tej nowej grafice wygląda bosko. I został zachowany jednakże ten feeling Metal Gear Solida, który znaliście z PlayStation i z PC-ta, jednakże w tej lepszej wersji. Dodatkowo postanowiono jeszcze ulepszyć jedną rzecz. Mianowicie bardzo licho wypadały cutscenki w wersji na PlayStation. Postanowiono je ulepszyć. Zatrudniono tego specjalnego reżysera, nie wiem jak on się nazywał, jakiegoś japońskiego reżysera, który wyreżyserował te scenki z Twin Snakes i wyglądają one naprawdę super i ogląda się z wielkim zaciekawieniem. Oczywiście wzorem Hideo te scenki są bardzo długie, to już chyba jest jedna, no i telefon. Słuchajcie, nie wiem kiedy te filmy nagrywam. Nagrywam wieczorem, kiedy już wszyscy powinni spać, to i tak do mnie dzwonią, nie wiem kiedy. Po prostu wow. W każdym razie, wracając do tematu, cutscenki wzorem następnych Solid Snake'ów. Metal Gear Solidów są oczywiście długie, ale oczywiście też są zrobione w ten sposób, że aż chce się je oglądać. W roli Snake'a oczywiście znany wszystkim David Hayter, którego w Metal Gear Solid Ground Zeroes i Phantom Pain zastąpi Kiefer Sutherland, ale niektórzy uważają, że właśnie David Hayter jest takim najlepszym Snake'iem. Ja uważam, że jego głos, chociaż bardzo
zacny, to jest za bardzo teatralny. Wydaje mi się, że Kiefer Sutherland nawet lepiej wypada w roli Snake'a niż David Hayter. W każdym razie, słuchajcie, gdy odpaliłem tego Metal Gear Solida, widziałem oczywiście parę gameplayów na YouTubie, ale oczywiście to nie jest to samo oglądać, a zagrać samemu. Naprawdę gra wessała mnie po prostu z siłą niesamowitego odkurzacza, aż nie mogłem się od niej oderwać i gdy wracałem do domu, jedyna moja myśl to, żeby już odpalić tego, słuchajcie, Metal Gear Solida i w niego grać, bo ta gra jest tak super. Nie da się ukryć, że jestem wielkim fanem Metal Gear Solida i Hideo Kojimy, można powiedzieć takim psychofanem tej serii, stąd też mogliście obejrzeć Story Mode i bardzo hołbię sobie tą serię i wszystkie gry, a Twin Snakes jest taką wisienką na torcie. Nawet powiem wam szczerze, że cieszę się, że zagrałem w tego metala w sumie na samym końcu, bo bardziej jakby mogę go teraz docenić niż gdybym zagrał w niego parę lat wcześniej, a teraz faktycznie jakby bardziej go doceniam, zwłaszcza, że oglądam te same sceny, które widziałem w pierwszym Metalu z PC-ta. Ja co prawda nie miałem Metala na PlayStation, tylko na PC-ta, czyli tego oryginalnego Metala i pamiętam te wszystkie sceny i one po prostu wyglądają jeszcze lepiej. Oczywiście wygląda to wszystko o wiele bardziej ciekawie. Dodatkowo dla wszystkich, którzy chcieliby pograć na emulatorze Dolphin w Metal Gear Solida, który działa już w 100%. Słuchajcie, można go skończyć od początku do końca w 60 klatkach, działa stałych praktycznie w 50, sorki, bo wersja PAL działa w 50 klatkach, nie ma żadnych glitchy, bugów, można przejść od początku do końca. Jeszcze dodatkowa rzecz, słuchajcie, ponieważ ten Metal Gear Solid nie pojawił się i chyba się nie pojawi na żadnej składance HD Edition, więc jeżeli chcecie zagrać w HD Edition w Twin Snakes, jest na internecie dostępna wersja paczka z teksturami HD, które można podmienić od razu w Dolphinie i wtedy uruchamia wam się gra w HD Edition stworzona przez fanów, chociaż oczywiście w 1080p na oryginalnych teksturach wygląda też to po prostu bardzo dobrze. Metal Gear Solid to też niezapomniane sceny. Myślę, że każdy z was, kto grał w pierwszego Metala, bez problemu powie mi, która scena zapadła mu w pamięć. Czy było to pojedynek ze Sniper Wolf, czy był to pojedynek z Ravenem, czy też z Czołgiem, który też był takim jednym z takich ikonicznych momentów, ale chyba najbardziej ikonicznym momentem jest oczywiście spotkanie z Psycho Mantis i w wersji na PC-ta, w którą grałem, nie było tego, co zaoferował nam Twin Snakes i wersja na PlayStation. Dla wszystkich, którzy nie wiedzieli, o co chodzi, chodziło o to, że Psycho Mantis na przykład odgadywał, w jakie gry graliśmy, ponieważ wiedział, jakie były savey na naszej memorce i to też zostało tutaj zachowane. Dodatkowo potrafił sterować naszym padem, czyli można było położyć pada na ziemi i wtedy Psycho Mantis nim kierował w prawo albo w lewo, ale to jeszcze nie koniec. Aby go pokonać, ponieważ tutaj mały spoiler, Psycho Mantis, jako że był takim gościem, który zaglądał w głowę swojemu przeciwnikowi, nie można było go trafić z pistoletu. I co trzeba było zrobić, żeby go pokonać? Słuchajcie, to jest niesamowite, to jest po prostu wow, co trzeba było zrobić. Trzeba było przełączyć pada do innego portu. I tego, słuchajcie, typu elementy Hideo Kojima umieścił w Metal Gearze. Nie wyobrażam sobie, że teraz siedząc rozwalony na kanapie, grając, nie wiem, na PlayStation 3 w jakąś grę, nagle konsola mówi, że musisz przełączyć pada do innego slotu, żeby pokazać. No ale wtedy oczywiście to było i to nadal robi, słuchajcie, wrażenie. I takich elementów jest naprawdę sporo. Albo moment, w którym przez kodek Naomi Hunter mówi Snake'owi, że zrobił mu masaż ręki, ponieważ wybił sobie ramię i przystawia się pada, słuchajcie, do dłoni, do ramienia i pad wibruje i robi mu masaż. To po prostu kosmos totalny, słuchajcie, ale Hideo Kojima jest mistrzem takich zagrań i właśnie to wszystkie elementy w tym Snake'u zostały zawarte właśnie które były takie ikoniczne, które tak bardzo się podobały, które tak świetnie pamiętamy. Oczywiście w wersji na PC-ta i na PlayStation dzisiaj te wspomnienia są mocno przesadzone. Wyobrażamy sobie, że wyglądało to lepiej niż w rzeczywistości i faktycznie ta gra
w porównaniu z Twin Snakes wygląda dosyć słabo, no ale oczywiście wtedy były to troszkę inne czasy. Natomiast Twin Snakes nadal prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. To jest jedna też z tych gier, w którą fabułę jeszcze można jakoś przełknąć, że tak powiem, na luzaku. To znaczy, że nie pogubicie się w tej fabule jak w następnych Metal Gearach. Ta fabuła z tej gry jest tak jakby z angielskiego, nie wiem, jaki jest polski odpowiednik, straightforward, czyli że oczywiście ogarniecie wszystko bez najmniejszych problemów. Niemniej jednak świetny tytuł, który po latach zdecydowanie smakuje lepiej i powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że ogólnie chciałbym, żeby ta właśnie gra pojawiła się kiedyś na jakiejś składance HD, żeby inni gracze mogli się też z nią zapoznać, ponieważ gra jest naprawdę tego warta, jest naprawdę świetnym tytułem, który daje ten feeling starego metala, ale z ulepszoną oczywiście grafiką. Także zdecydowanie mogę wszystkim polecić fanom Metal Gear Solidów, którzy chcą rozpocząć właściwie przygodę z tą grą, ponieważ tak naprawdę te wersje z MSX-a i MSX2 nie polecam, one nie są dobre. Natomiast jeżeli ktoś pragnie rozpocząć przygodę z Metal Gear Solidem, polecam właśnie Twin Snakes, ponieważ nie odrzuci Was graficznie, tak jak dzisiaj gra na PlayStation, a da Wam naprawdę taki feel i ciągłość, ponieważ engine użyty tutaj z Sons of Liberty naprawdę świetnie się sprawdza i daje grze jakby drugie życie. Zdecydowanie tytuł ogromny na plus. Gra została wydana na 2 płytkach. Tutaj oczywiście ciekawostka, ponieważ płytki były takie małe na GameCube'a, ale to już chyba wiecie z fun facts, o których Wam mówiłem. Słuchajcie, powiem tak. Zagrałem w tego metala, kończyłem go 2 tygodnie temu, ale wierzcie mi, że jeszcze był rok 2014. Była to chyba jedna z lepszych gier w 2014 roku, w której naprawdę się świetnie bawiłem i która sprawiała mi tyle radości. Owszem, są pewne archaizmy w tej grze. To m.in. dosyć dziwaczne sterowanie, które właściwie z części na część jest takie samo. Dla kogoś, kto nie grał nigdy w Metala, to będzie coś koszmarnego. Ja pamiętam, że jak grałem na PC-cie w pierwszego Metal Gear Solida i to grałem na klawiaturze, tam był dopiero hardcore. Ale na padzie można się przyzwyczaić. Niemniej jednak tytuł nadal błyszczy zdecydowanie. Nie zestarzał się praktycznie w ogóle, pod względem graficznym nawet się nie zestarzał, bo naprawdę powiem Wam szczerze, świetnie to wygląda. Myślę, że też jest tutaj to zasługa tego gościa od reżyserii cutscenek, który wprowadził coś takiego, że te cutscenki aż chce się oglądać. Ja powiem Wam szczerze, że mam zgrane na dysku, czy tam już teraz na płycie, mam wszystkie cutscenki z każdego Metal Gear Solida, te fabularne, dzięki czemu mogliście obejrzeć właśnie Story Mode, ponieważ ja od czasu do czasu lubię sobie je włączyć i je oglądać, bo one są aż tak dobre. I powiem Wam szczerze, że te cutscenki w czasie rzeczywistym są o wiele lepsze niż te mega wypasione rendery z Final Fantasy XIII czy tam z innych tego typu gier. One też są dobre, nie da się ukryć, ale to jest w czasie rzeczywistym i jakoś ogląda się to lepiej. Ogląda się to po prostu jak film. I od czasu do czasu zarzucam sobie cutscenki z Metala i oglądam jak kretyn. Ale taka jest właśnie magia tej serii. Magia serii, która przyciąga od lat i która, no mam nadzieję, że się jeszcze długo nie skończy. Ona się po każdej części Hideo mówi, że to już ostatnia, ale jednak ostatnia nie jest i to się tak przeciąga. Niemniej jednak Twin Snakes doskonale wpasowuje się w tą serię Console Edition. Jest to tytuł, który oczywiście powinien się tutaj pojawić. Pojawi się więcej gier z GameCube'a, ponieważ dzięki temu, że mam już konsolę, a i niedługo zainwestuję w nowy kabel, ponieważ kupiłem Easy Cupa, który nie działał, będę mógł zgrywać troszkę gameplayów, także więcej tych gier się pojawi z GameCube'a, ponieważ konsola, która w sumie nie jest tak bardzo znana, ma naprawdę parę bardzo mocnych tytułów, które są polskim graczom, myślę, znaczy ogólnie konsola GameCube nie była tak popularna w Polsce, więc myślę, że warto je tutaj przybliżyć. Niemniej jednak, na koniec ponownie jeszcze raz powtarzam, jeżeli chcecie zagrać w dobrego metala, grajcie w Twin Snakes. Naprawdę gra warta grzechu i niezapomniane przeżycie, które zapewni Wam ten tytuł, jest no po prostu nie do przebicia, że tak powiem. No to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.
do 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 do.